Dzień dobry, cześć, witam Was bardzo serdecznie, tym razem z mostów rugijskich. Karmiony rozmaitymi opowieściami z internetu i nie tylko, o Rugii, dotarłem wreszcie. Jestem, można by rzec, u wrót tej wyspy. I same te wrota, już one same robią wrażenie. Rügenbrücke, czyli ta wyższa konstrukcja, to niespełna 3-kilometrowy most o prześwicie 42 metry chyba w najwyższym miejscu ze 128-metrowym pylonem. Most został zbudowany w 2007 roku. Rügendamm, czyli w dużej mierze Grobla, czyli ta nasza trasa, dzięki której Rügenbrücke i panoramę Stralsundu możemy podziwiać. Do samego Stralsundu jeszcze wrócimy, ale to za czas jakiś, nie uprzedzajmy faktów. Rügendamm to już właściwie zabytek. Jedziemy po zabytku, gdyż został on wybudowany w 1936 roku. Imponująca skala, jak na pierwsze kilometry, a kilometrów tych będzie sporo. Szykuje się bardzo intensywny dzień, plan do tego jest dynamiczny, czas nie jest z gumy, liczba miejsc do odwiedzenia spora, a prognozy pogody niestety niestabilne i wieszczące pogodę niestabilną. Więc cóż mogę rzec w skrócie? Zapraszam na Rugię. Kombinując, jakby tu najwięcej z tego tortu uszczknąć, a jednak całej wyspy nie objeżdżać z każdym jej zakamarkiem, doszedłem do wniosku, że na pierwszy raz podaruję sobie tę najbardziej południową część wyspy, gdzie Eurovelo 10 zygzakuje trochę po wsiach w pewnym takim oddaleniu od wybrzeża, by potem dopiero skierować się na Garz i potem na Putbus. Tak więc zaraz za mostami nie zjeżdżam na 10, tylko prostą jak strzała velostradą, która prowadzi przez środek wyspy, razem z drogą krajową i linią kolejową zmierzam prosto na zachód. I szczerze mówiąc, do takiego szybkiego przemieszczania się z jednego rejonu do drugiego uwielbiam te długie, gładkie, pozornie monotonne drogi rowerowe wzdłuż niemieckich krajówek do takiego przemieszczania się. Profile górek są bardzo strawne, a jak pogoda sprzyja, to samo tempo, sama czysta przyjemność z jazdy powoduje, że jakoś nie smuci mnie brak wokół atrakcji stricte turystycznych. I w ten sposób mogę się przemieścić szybko 20, 30 czy 40 km dalej i tam pozwiedzać. I wtedy taka pętelka tak do, powiedzmy 150 km pod warunkiem niewystępowania niezbyt złych wiatrów, taka pętelka do 150 km nie bardzo męczy. 50 z rana, 50 pod wieczór i 50 na samo grube zwiedzanie. To są świetne proporcje. Zobaczymy, czy plan tego typu dzisiaj się uda. A może uda się dorzucić do tego coś więcej? No a wszystko to jest do zrobienia pod warunkiem dobrej regeneracji oczywiście. Nie to, żebym stronił na przykład od namiotu, zwłaszcza na jakąś taką eksplorację chaszczy i krzaków, ale na takie dzienne 150 km to przyjemnie jednak jest zlec w wygodnym łóżku. Tak więc bushcrafty nie tym razem, może innym razem, a Rugia i okolice, bo będą też okolice, to jak dla mnie tereny wymarzone na takie dłuższe dystanse i potem po nich komfortowe leżenie. Może to wiek, a może po prostu wygodnictwo. No i za sam ten pora porzucić wygodną velostradę, wygodną strzałę przez wyspę i udać się w nieznane. Same pierwsze metry po zjeździe to oczywiście pułapka na ciekawskich, ale potem dość szybko atakuje coś, co mam wrażenie u naszych zachodnich sąsiadów wyskakuje jak diabeł z pudełka. Czyli nietknięty przez
100 lat zabytkowy bruk. No cóż, zabytki trzeba uszanować, więc z szacunkiem, z pietyzmem poruszam się po wyjeżdżonym, a to z jednej, a to z drugiej strony, przez rowerzystów takim niby poboczem. Zabytku na szczęście nie ma wiele i po kilku chwilach można wrócić na gładkość i na pierwsze też pofałdowane, malownicze, rogijskie pagórki. W tych rejonach jest totalnie pusto. Brak jest rowerzystów i przez kilka kilometrów dosłownie mija mnie jeden samochód. Nie jest to jakiś nazwany szlak, ale można spotkać tabliczki rowerowe i z rzadka drogowskazy. I fakt, oprócz incydentalnego flirtu z brukiem, dalej już jedzie się po prostu świetnie. Nawet jak jest to taka droga, powiedzmy umownie droga polna, to te ślady złożone z tych płyt betonowych są bardzo dobrze spasowane. I w ten sposób, jak to się fabularnie określa, docieramy niepostrzeżenie do Eurovelo 10, a właściwie to chyba bardziej OpenCycle Map twierdzi, że jest to Eurovelo 10, bo lokalne drogowskazy pokazują D2 według niemieckiego systemu dróg rowerowych, zwane też chyba na całej długości Ostsee-Radweg. Zresztą obojętnie jak to nazwać, jest to po prostu ta oficjalna pętla wokół Rugi, czyli teraz popróbujemy trasy w standardzie, no chyba można powiedzieć międzynarodowym. A nie ma tu asfaltu, ale jest bardzo, bardzo równo. A sam charakter szlaku określiłbym tutaj jako bardziej taki przyrodniczo-dziki niż jak do tej pory rolniczo-długodystansowy. Z jednej strony fajnie, jest to bardziej urozmaicone niż zaliczenie kolejnych pagórkowatych pastwisk. Z drugiej strony natomiast po pewnym czasie brakuje też troszkę widoków, a i tempo tutaj wyraźnie spada. Ale ogólnie jeden fakt jest faktem. Jest na pewno różnorodnie. Ale też pewnego rodzaju różnorodność jest również zapewniona przez roboty drogowe. Otóż na jakiś kilometr przed opłotkami Putbus okazuje się, że najkrótsza droga na Putbus wiodąca 10 jest nieprzejezdna, a ja do mojego skąpego słowniczka języka niemieckiego dorzucam zasłyszane od mijanych rowerzystów słówko Umleitung. No to trzeba to jakoś objechać w takim razie. Na szczęście niezbyt daleko, więc pewnie jakoś szczególnie to na moje ambitne plany dzisiaj nie wpłynie. Putbus to niewielkie miasteczko z zaskakująco wielkim parkiem i jeszcze większym centralnym placem. Oba te atrybuty wielkiego miasta to wyraz XIX-wiecznych ambicji księcia Wilhelma I z rodu von Putbus, który postanowił stworzyć rezydencjonalne miasto będące wizytówką jego rodu i pozycji oczywiście, coś na wzór niewielkich, ale reprezentacyjnych stolic książęcych, jakie znał ze swoich podróży po Niemczech i po Europie. Rozległy park krajobrazowy, czy też właściwie ogród w stylu angielskim, został zaprojektowany właśnie z rozmachem typowym dla podobnych założeń tej epoki. Znajdował się tutaj także zamek Putbus. Niestety został zburzony w czasach NRD w 1962 roku. Władze komunistyczne Niemiec Wschodnich miały, jakby to powiedzieć, silną tendencję do usuwania symboli arystokratycznej przeszłości. Na szczęście w parku chowały się do dziś inne budowle, takie jak na przykład teatr czy
oranżeria. Dobra, ale jedźmy już na jakieś wybrzeże w końcu, bo po ponad 2 godzinach wycieczki nie było ani kawałka wody do tej pory po drodze. A wybrzeże już jest całkiem niedaleko, bo około kilometr od rezydencji von Putbus znajduje się Lauterbach z całkiem sporym portem mariną turystyczną. I chociaż nie widać tego odjazdu, to Lauterbach też było częścią ambitnych planów księcia Wilhelma, bo podczas odwiedzin Bad Doberan niejaki hrabia Karl von Hahn zachęcił rodzinę książęcą do założenia własnego Seebad. Taki rozmach panował wówczas wśród ówczesnych możnych. Dodatkowo sytuacja polityczna skłaniała właśnie ku takim, powiedzmy, śmiałym inwestycjom. Po kongresie wiedeńskim w 1815 roku Rugia przeszła z rąk szwedzkich w pruskie. I dlatego też 3 lata później, w dniu urodzin pruskiego króla Fryderyka Wilhelma III, położono kamień węgielny pod monumentalny obiekt kąpielowy i otrzymał on, raczej nieprzypadkowo, oficjalną nazwę Friedrich Wilhelms Bad. Za kurortem o XIX-wiecznym rodowodzie wjeżdżamy w niewielkie pagórki rezerwatu Gor. Podjazdów nie ma tutaj zbyt wiele, droga jest naturalna, ale fajnie utwardzona, a z prawej strony mamy takie skromne prześwity na morze, a dokładnie to na Zatokę Rugijską, będącą częścią większej całości zwanej Zatoką Greifswaldzką. I może z pozoru ta informacja wydaje się nieszczególnie istotna, to jak w dogodnym miejscu, a po drodze jest jedno takie wyraźnie widoczne, to jeżeli w tym dogodnym miejscu zjedziemy nad brzeg, to już na pierwszy rzut oka będzie widać, czym się takie zatokowe wybrzeże różni od takiego, można powiedzieć, typowego bałtyckiego. Tak swoją drogą to te glony i ta piana, chyba od tych glonów, mam nadzieję organiczna, na uroku tutaj nie dodaje. No ale generalnie sam krajobraz jest fajny, chyba można powiedzieć, że charakterystyczny, a właściwie teraz to już jest pora w sam raz na jakiś taki dłuższy odpoczynek. No troszkę się zasiedziałem i tak z nadróbki na objazd przez Putbus oraz przerw to tu, to tam, no nazbierało się z takich drobiazgów dość czasu, żeby zacząć się zastanawiać troszeczkę, czy przejechanie całego wybrzeża od Selin, czy może nawet Goren, aż do przylądku Arkona na raz ma sens. Na mostach rugijskich byłem o 8. Teraz jest 11. No dobra, jest po 11. Nie za bardzo mi się ten Selin jakoś kalkuluje. No dobra, coś trzeba odpuścić. Będzie na następny raz. Bardziej mnie ciągnie na północ niż do tego Selin, więc postanawiam skrócić, ściąć sobie ten narożnik Rugi, tym bardziej, że chyba po drodze do Binz będą jeszcze jakieś górki, jakieś podjazdy. No ale tymczasem jedzie się bardzo pięknie. Droga przez Muglic i Gross-Stresow wiedzie raz bliżej, raz dalej od wód zatoki. Po drodze mamy urozmaicone widoki w obydwu wsiach, a dodatkowo bliżej zatoki oznacza momentami jakieś takie ze 2 metry od wody. To bym powiedział tutaj takie mocno charakterystyczne i zapadające w pamięć jest. No ale wszystko co dobre i tak dalej. Za Klein-Stresow oddalamy się już od pasa wybrzeża, ale prawdziwe wyzwania czyhają za wsią Lankengranic. Mamy tutaj klasykę wiejskich zabytków, czyli kilometrową aleję
chyba kasztanową, a jakże przepięknie brukowaną, no i nie sposób tych wybojów nawet dobrze sfilmować. Wytelepało mnie dość konkretnie. Mało też było wyjeżdżonych boków, poboczy, czy jak to nazywać. Tak bardzo zapragnąłem pokonać te wertepy, że nawet malowniczy przystanek wąskotorówki zwanej pieszczotliwie pędzącym Rolandem nie był w stanie ściągnąć mnie z siodła, bo postanowiłem od razu zmierzyć się z podjazdem na Tempelberg. No i tutaj troszkę trzeba było docisnąć, tudzież zredukować bieg. Niby to tylko 100 metrów wysokości w górę, ale stromo jest dość konkretnie. Sam Tempelberg okazuje się być dobrze zagospodarowanym wzniesieniem z knajpką w stylu Biergarten i cenami wprost wynikającymi z unikatowości miejsca. Ale po takim podjeździe pal licho ceny. Ale nie ma tutaj ani jednego miejsca, więc niestety posiłek regeneracyjny po trudach takich górek na teraz nie wchodzi w grę. No to zjazd i to zjazd do samego Binz, czyli cały czas w dół. No i bardzo dobrze, bo tempo ataku na Tempelberg było na tyle zabójcze, że znienacka zrobiło się południe, może kwadrans po, a więc w Binz trzeba będzie już znaleźć po prostu jakiś kawałek śledzia czy kiełbaski, skoro na Tempelbergu nie było miejsca, chociaż bardzo sobie ostrzyłem tam zęby. Trzęsie tym GoPro w cieniu na wertepach niemiłosiernie, więc zatem do zobaczenia za chwilę, ale już w słonecznym Binz. A Binz rzeczywiście wita słonkiem oraz deptakiem pokaźnych rozmiarów i ogólnie czuć tu wielkokurortowy blichtr i splendor, co oczywiście ma swoje wady i zalety. Jest niewątpliwie ładnie, ale w przeciwieństwie na przykład do cesarskich uzdrowisk Kuznamu, gdzie Albeck, Heringsdorf i Bansin są połączone promenadą wraz ze swoją częścią rowerową, która tworzy ten taki charakterystyczny klimat Uznamu pełnego cyklistów, to Binz jest przede wszystkim kurortowo-uzdrowiskowy. Tutaj to spacerowicze przechadzający się są władcami wybrzeża. Na części głównego prostopadłego do linii brzegowej deptaka jest zakaz ruchu rowerowego i również po promenadzie wzdłuż wybrzeża niestety nie możemy się na rowerze poruszać. Jest ładnie, na fotkę jest ładnie, w czasy w kurorcie jest ładnie, ale na pierwszy rzut oka ciężko znaleźć jakąś taką gastronomię, która nie byłaby à la carte taką mocno, jakby powiedzieć, nie byłaby taka mocno siedziana, była wygodna dla rowerzysty. Wiecie, o co mi chodzi. Klimat ogólny, nie zrozumcie mnie źle, fajny jest, dobry jest, właśnie taki do podziwiania, do przechadzania się, ale jak dla mnie, chyba jak dla ogółu rowerzystów, na taki popas rowerowy w trakcie wycieczki, a nie na przykład końcówkę wyprawy, to tak się średnio to miejsce na przystanek nadaje. Nie wiem. Muszę chyba zatem poszukać cichej przystani gdzieś kawałeczek dalej, bo już teraz to naprawdę jest najwyższa pora na przerwę obiadową. I teraz też, prawdę mówiąc, jest najwyższa pora, żeby wam z niejaką taką przykrością oznajmić, że ciąg dalszy nastąpi. Dziękuję za wspólnie spędzony czas przy tej relacji i zapraszam już teraz na następny rogijski odcinek. Dzisiaj spędziliśmy razem mnóstwo czasu, a jeszcze wiele kilometrów przed nami. Do zobaczenia. Cześć!